autoterapia bólów głowy. Teraz przejdziemy do autoterapii nerwu potylicznego większego. Jak go znaleźć? Będzie to ważny nerw, ponieważ daje bardzo długie gałązki na tylną część głowy. Żeby odnaleźć go, szukamy sobie najpierw guzowatości potylicznej zewnętrznej. Będzie to taka najbardziej wystająca część kości potylicznej z tyłu głowy, więc jest dosyć łatwa do znalezienia przez każdego. Są osoby, które mają bardzo ją mocno wyniosłą, są takie, które nieco słabiej, ale raczej u każdego nie powinno być z tym problemu. Jeżeli już znajdziemy sobie ten punkt, tak, czyli tą guzowatość potyliczną zewnętrzną, idziemy 2 palce w dół, 2 palce do boku. Tutaj będziemy mogli wyczuć sobie tętnicę potyliczną przez tętnienie. Możemy porównać sobie jedną i drugą stronę, tak, czy jest różnica między prawą a lewą. Najczęściej, jeżeli po której stronie tętnienie będzie słabsze, wtedy możemy mieć do czynienia z uciskiem na tą tętnicę. Pamiętając o tym, że nerw idzie nieco przyśrodkowo, czyli troszkę w stronę linii centralnej, ale dosłownie odrobinkę od tętnicy, możemy spodziewać się również ucisku na nerw. Tak więc jeżeli mamy tętnicę, wybieramy sobie tą, która pracuje słabiej, idziemy nieco, ale dosłownie milimetr, 2 mm do linii środkowej, tak, czyli przyśrodkowo od tej tętnicy i uciskamy sobie, sprawdzając sobie sam nerw. Czasami można wyczuć taką strukturę, jak taka delikatna niteczka makaronu al dente, która będzie wrażliwsza. U niektórych pacjentów z silnym podrażnieniem może nawet dawać nam dolegliwości na tył głowy. Tak więc tutaj, jak już znajdziemy to miejsce, możemy pracować w różnoraki sposób. Najpierw naciskając i na przykład takim masażem poprzecznym, tak sobie rozpracowywać wszystkie miejsca napięć, aż to odpuści. Można wykonać sam ucisk, przytrzymując sobie, aż do momentu odpuszczenia. Można wykonać odciągnięcie skóry, czasami za pociągnięcie za włosy, znowu, aż dolegliwości nam ustąpią. Wykonujemy to pół minuty, minutę, czasami 2 minuty, tak aż do ustania objawów. Kolejnym wariantem pracy z uwalnianiem tej tętnicy oraz nerwu będzie praca jakby z uchem. Więc tutaj możemy pociągnąć sobie za ucho, ponieważ idzie tutaj blaszka powięzi, czyli tkanki łącznej między jednym a drugim uchem. Ona przedłuża się z powięzi mięśnia zanikowego u ludzi usznego tylnego, więc możemy sobie tak jakby rozciągać to pasmo tkanki łącznej i tkanek przez ucho i przez kciuk. Szukając sobie miejsc sztywniejszych, bardziej napiętych na całej długości tego pasma. Tak jakbyśmy wyobrazili sobie między uszami taką błonę, która je łączy. Tak, czyli do autoterapii szukamy sobie najpierw punktu, idziemy 2 palce w dół, 2 do boku, tak, można sobie troszkę rozbijać tutaj ten obszar tkankowy, aż odpuści. Można ucisnąć i przytrzymać, można chwytem szczypcowym, tak, czyli spróbuj sobie teraz takim chwytem szczypcowym złapać, tak jakbyś chciał sobie odciągnąć i tak jakby z kciukiem tutaj tak sobie złapać. Tak, szczypcami, tak, przytrzymaj sobie, tak, przytrzymaj, takie odciągnięcie skóry, aż zacznie odpuszczać. No i jeszcze jeden wariant, to sobie spróbuj jakby z uchem, tak, czy jedną rękę sobie tak, drugą tak i tutaj odciągamy aż do rozciągnięcia. Wariant z uchem dobrze jest też zrobić w pozycji leżącej, tak? Kiedy z grawitacją głowa nam opada swobodnie na nasze ręce, wtedy łatwiej jest wykonać te ruchy, tak? Czyli głowa opada nam swobodnie, więc wtedy łatwiej nam zagłębić się w te tkanki
i z nimi pracować, dosłownie do takiego momentu, do efektu rozluźnienia, czyli tak jakby ta tkanka rozpływała się jak masło pod naszymi rękoma i to jest nawet dla osób, które nie są terapeutami, tak spokojnie do wyczucia sobie. I punkt erba. Punkt erba będzie to ważny punkt, jeżeli chodzi o cały splot szyjny, ponieważ wszystkie jakby nerwy ze splotu szyjnego wychodzą z niego. On jakby znajduje się na tylnej części mięśnia mostkowo-sutkowo-bojczykowego. To jest ten mięsień, taki najbardziej wystający, który można sobie tutaj chwytem szczypcowym złapać. Więc jeżeli sobie przejdziemy przez ten mięsień na jego połowę i na tylną krawędź, tak, czyli mamy tutaj brzuszną, grzbietową, tak i na tej grzbietowej części właśnie jest wyjście nerwów splotu szyjnego. A więc możemy tutaj sprawdzić sobie tkliwość jakby tej okolicy i znowu nacisnąć, poszukać w stronę do przodu, czyli do brzusznie, do grzbietowo, czyli do tyłu, do góry, do głowowo, czy w dół, do ogonowo, kierunków, gdzie tkanka gorzej pracuje, czyli tak jakby była sztywniejsza. I jeżeli mamy ten opór, wtedy naciskamy i czekamy aż do rozluźnienia, do uwolnienia tego kierunku oporu, tego kierunku restrykcyjnego. No więc jakby tutaj po prostu, czy nawet zwyczajnie sobie tak jakby tutaj porozluźniać, pomasować sobie ten obszar samodzielnie lub porozciągać z wyjściami nerwów. Więc tutaj można sobie tak z nerwem usznym wielkim, który stąd wychodzi, złapać, jakbyśmy chcieli rozciągać sobie jakby skórę i tkanki od punktu erba właśnie do gałązek końcowych. Tutaj, jeżeli pójdziemy troszeczkę dalej w stronę potylicy, tu będzie nerw potyliczny mniejszy. Tutaj z kolei od punktu erba jeszcze nerw poprzeczny szyi, czyli możemy w ten sposób rozciągać sobie te tkanki oraz 3 nerwy nadobojczykowe, więc możemy sobie rozciągać tą skórę, tak, i tkanki powierzchowne tej okolicy, żeby uwolnić te nerwy.